Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski i zapraszam na recenzję Handy Gym. Handy Gym to hiszpańska firma mająca w ofercie sprzęt o tej samej nazwie. Właściciel zmaga się z chorobą Parkinsona i pewnego dnia postanowił stworzyć urządzenie, które zastąpi siłownię i które będzie na tyle kompaktowe, że będzie można je ze sobą zabrać. Razem ze swoim teamem stworzyli system Handy Gym, który może być z powodzeniem wykorzystywany przez amatorów, ale także przez profesjonalnych sportowców, trenerów czy fizjoterapeutów. Urządzenie oraz mechanizm są opatentowane i są jedyne w swoim rodzaju, a części do niego produkowane są głównie w Hiszpanii i Niemczech. Mój zestaw to najwyższa dostępna wersja, czyli Handy Gym Evolution Pro. Przychodzą do nas dwa pudełka zapakowane w takie estetyczne, firmowe kartony. Zrobię taki bardziej magiczny unboxing, ponieważ mamy tu w zestawie dużo akcesoriów i chciałbym, żeby to wszystko przebiegło w miarę sprawnie. Pierwsze pudełko zawierało platformę treningową z instrukcją, w jaki sposób z niej korzystać. Natomiast w drugim było już właściwe pudełko ze sprzętem, a w nim firmowy plecak, w którym znajduje się urządzenie i wszystkie akcesoria. Tak wygląda urządzenie. A akcesoria można podzielić na te bardziej montażowe oraz uchwyty treningowe. Oprócz samego urządzenia, które ma w standardzie wpięty sztywny uchwyt, w zestawie Pro mamy firmowy plecak, firmowy woreczek, dyski obciążeniowe o różnej masie w kolorze czerwonym, niebieskim oraz żółtym, dwa uniwersalne uchwyty, uchwyt na kostkę, taśmę nośną zakończoną D-ringami, pas treningowy, instrukcję obsługi, który moim zdaniem warto przejrzeć, mały kabelek do ładowania, bloczek zwiększający obciążenie treningowe, innego typu śruby mocujące talerze obciążeniowe, dwa adaptery do montażu na stałe z zestawem wkrętów, uchwyt do mocowania za drzwi, uniwersalny uchwyt mocujący do słupków z trzema trytytkami wielokrotnego użytku oraz platformę treningową z adapterem. Aby zakończyć temat wyposażenia, powiem jeszcze, że producent w swojej ofercie posiada także wersję Evolution Elite, gdzie jest troszeczkę mniej akcesoriów niż w wersji Pro, a także najprostszą wersję Evolution Go. Natomiast akcesoria to nie jest jedyna różnica pomiędzy tymi zestawami, ponieważ wersja Pro jako jedyna posiada wbudowaną elektronikę, dzięki której możemy połączyć się z aplikacją i wyświetlać różne parametry treningowe. Jak już wspomniałem, Handy Gym posiada aplikację, która jest darmowa i każdy może ją pobrać. Z oficjalnego źródła wiem, że niedługo ma powstać jej nowa, lepsza wersja. W związku z tym nie będę się zagłębiał w plusy i minusy aplikacji, a tylko na szybko przedstawię, co oferuje w tej chwili. Interfejs jest prosty i ładny, aktualnie posiada bazę 200 ćwiczeń, które można filtrować ze względu na partie mięśniowe i wykorzystywane akcesoria. Do każdego ćwiczenia jest film instruktażowy, krótki opis, zaznaczone mięśnie, które będą pracowały oraz wymagany sprzęt. Jeżeli mamy Handy Gym Pro, to po kliknięciu Start Workout ustawiamy, jakie założyliśmy obciążenie i możemy śledzić takie parametry jak siła, moc, ilość kalorii czy ilość obrotów na minutę. Dyski obciążeniowe posiadają magnesy, więc po kliknięciu Start każdy ruch jest rejestrowany. A po kliknięciu End trening się zapisuje i wyniki możemy odszukać w historii treningów. Handy Gym działa na zasadzie koła zamachowego. O tym, czym charakteryzują się takie urządzenia, nagrywałem już film, do którego link pozostawiam w karcie. Mamy tu jednak trochę inną budowę niż w klasycznych, dużych, prostych konstrukcyjnie sprzętach Flywheel System. Handy Gym, aby urządzenie było kompaktowe, a przy tym była możliwość generowania dużego oporu, opatentowało mechanizm na zasadzie epicyklicznej skrzyni biegów, która wykorzystuje przekładnie planetarne. Zastosowanie takiego mechanizmu zmieniło trochę specyfikę pracy. W klasycznych, dużych kołach zamachowych obciążenie kręci się bardzo swobodnie. Nie ma żadnych przekładni, przez co początek fazy koncentrycznej jest ciężki, później czym dyski są bardziej rozkręcone, tym robi się lżej. Następnie mamy przejście do fazy ekscentrycznej, która jest na początku bardzo ciężka i trzeba ją wyhamować. Handy Gym stawia trochę większe opory, przez co faza koncentryczna jest stosunkowo ciężka przez całą swoją długość, ale za to faza ekscentryczna jest trochę lżejsza
ponieważ hamowanie następuje nie tylko przez nasze mięśnie, ale trochę również przez samą przekładnię planetarną. Żeby ktoś w ogóle poczuł różnicę, to musiałby wypróbować różne sprzęty Flywheel System. Na pewno każde tego typu rozwiązanie jest bardzo ciekawe i w Polsce nadal mało popularne, a Handy Gym wprowadza tu dodatkową innowację, zmieniając delikatnie specyfikę pracy i tworząc urządzenie o bardzo małych rozmiarach. Ciekawe, a zarazem oryginalne jest to, że Handy Gym możemy używać na dwa sposoby. Albo podczepiając gdzieś urządzenie, albo podczepiając linkę, a urządzenie wtedy trzymamy w ręku. Urządzenie bez akcesoriów i dodatków bez problemu mieści się w jednej dłoni. Jeżeli chodzi o dokładne wymiary, nie licząc linki z regulacją i karabinczykiem, to mamy tu z każdej strony przedział między 10 a 11 cm. Możemy również zważyć. Handy Gym w takiej formie bez talerzy obciążeniowych waży około 700 gramów. Całość ze wszystkimi akcesoriami w wersji Pro mieści się bez problemu do plecaka. Zostaje tu jeszcze sporo miejsca, jeżeli byśmy chcieli zabrać na przykład jakieś ubrania treningowe ze sobą. Ja tu spakowałem wszystkie akcesoria, jeżeli gdzieś będziemy się wybierać na trening, to raczej weźmiemy tylko te, które będą nam potrzebne. Ja tu spakowałem wszystkie adaptery, wszystkie uchwyty, wszystko co po prostu było w zestawie. Możemy zobaczyć jeszcze, ile będzie ważyła całość razem ze wszystkimi uchwytami, ze wszystkimi talerzami obciążeniowymi. Do zważenia użyję kartonu, ponieważ trochę mógłby się ten plecak rozlać i część rzeczy mogłoby leżeć na skrzyni, żeby pomiar był poprawny. I mamy 3 kg i 600 g. Także nie dość, że zestaw jest kompaktowy, to jest również bardzo lekki. To, jakie obciążenie będzie podczas treningu, jest uzależnione od tego, jakie dyski założymy oraz czy wykorzystamy dodatkowy bloczek. Jeżeli założymy dyski o tym samym kolorze, to producent podaje, że żółte mogą generować obciążenie 18 kg, a z bloczkiem 35 kg, niebieskie 34 kg, z bloczkiem 65 kg, czerwone 50 kg, a z bloczkiem nawet około 100 kg. Producent daje kilka ostrzeżeń oraz wskazówek odnośnie użytkowania. Część z nich jest na tyle istotna, że moim zdaniem warto jest teraz o nich powiedzieć. Handy Gym nie zaleca podczas treningu używania większej siły niż 100 kg, ale sposób działania urządzenia powoduje, że jesteśmy w stanie ocenić siłę tylko po podłączeniu do aplikacji. Pomyślałem, że zrobię test, wykonując ćwiczenie, w którym jestem w stanie wygenerować bardzo dużo siły. Będzie to przysiad i założę największe możliwe obciążenie, czyli 2 czerwone dyski oraz bloczek. Będę robił mocno, aby zobaczyć, czy łatwo jest przekroczyć 100 kg. Nie jestem teraz w treningu siłowym, ale myślę, że bez problemu powinienem w tej chwili zrobić przysiad ze sztangą 200 kg, także trzeba mieć na uwadze, że parametry w Handy Gym są trochę inaczej przeliczane niż ciężar grawitacyjny. Przechodząc do historii treningów, widzę, że w najmocniejszym powtórzeniu niewiele przekroczyłem 100 kg, co oznacza, że zalecane limity nie ograniczają nas aż tak bardzo, zwłaszcza jeżeli wykonujemy ćwiczenia o mniejszym potencjale siłowym niż na przykład przysiad. Zauważyłem też rozbieżność między wynikami na żywo, a tymi w historii treningu, ale tak jak mówiłem wcześniej, niedługo ma się pojawić podobno nowa, ulepszona wersja aplikacji. Producent zaleca także, aby linka podczas treningu wychodziła pod kątem około 15 stopni. Zakres jest dużo większy, ale jeżeli będziemy wykonywać dużo ciężkich powtórzeń wykorzystując większe kąty, to może się zmniejszyć żywotność urządzenia. Niezalecana jest również ciągła praca przez więcej niż 10 minut lub 5 minut, jeżeli wykorzystujemy dodatkowy bloczek, czyli Handy Gym nie posłuży nam raczej jako ergometr czy jako sprzęt cardio, ponieważ jest mały i może się dosyć mocno nagrzewać, jeżeli będzie ciągiem cały czas pracował. Jeżeli będziemy wykonywać ćwiczenia w seriach i będzie miał możliwość, żeby troszeczkę się wystudzić między seriami, to będzie wszystko ok. Zalecana jest także konserwacja. Jeżeli korzystamy z urządzenia regularnie, to po około miesiącu powinniśmy nasmarować linkę smarem litowym, a jeżeli zobaczymy, że linka zaczyna się gdzieś przecierać,
to powinniśmy ją wymienić na nową. Na stronie internetowej oraz w załączonej instrukcji możemy znaleźć różne informacje na temat użytkowania, dlatego warto do nich zajrzeć. Podsumowując, Handy Gym to bardzo ciekawe, przenośne urządzenie. Doświadczenia są zupełnie inne niż przy treningu z ciężarem grawitacyjnym, gumami oporowymi czy wyciągami. Odczucia są nawet inne niż przy treningu z takimi typowymi urządzeniami wykorzystującymi koło zamachowe, pomimo że zasada działania jest bardzo podobna. Plusem jest kompaktowy rozmiar, dobra jakość wykonania, niepowtarzalne odczucia treningowe, możliwość połączenia z aplikacją i obserwowania różnych parametrów treningowych, a także duża różnorodność zastosowań. Dla sportowców takich bardziej wyczynowych fajnie z Handy Gym możemy trenować wytrzymałość siłową, a także moc, jeżeli skupimy się na bardzo dynamicznej fazie koncentrycznej. Minusem dla niektórych użytkowników może być stosunkowo głośna praca, a także ograniczenia, które wynikają z rozmiaru tego urządzenia i zalecenia, które dał producent odnośnie użycia maksymalnej siły czy długości czasu pracy. Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę, moim zdaniem urządzenie skierowane jest bardziej dla trenerów personalnych, fizjoterapeutów, sportowców indywidualnych lub amatorów trenujących w domu czy w terenie. Nie polecałbym raczej zostawiania tego urządzenia na ogólnodostępnych siłowniach, ponieważ warto jest o nie dbać i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem. To wszystko w tym materiale. Link do produktu zostawiam w opisie pod filmem, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, to zostaw łapkę w górę i przypominam o subskrypcji z dzwoneczkiem. Biceps, piona!